Uwaga! Niniejszy film ma jedynie charakter instruktażowy. Producent zaleca, aby przed rozpoczęciem wykonania każdego z prezentowanych efektów dekoracyjnych dokładnie zapoznać się z opisem zawartym na opakowaniach produktów oraz wykonać próbę na małej powierzchni. Film instruktażowy. Royal Silk. Royal Silk Primacol Decorative to farba dekoracyjna przeznaczona do użytku wewnątrz pomieszczeń. W jej składzie znajdują się specjalne perłowe wypełniacze, dzięki którym na dekorowanej powierzchni powstają powłoki ze szlachetnym połyskiem. Migoczące refleksy są dynamiczne i zmieniają się wraz z kątem padania światła. Farba jest dostępna w gotowych wersjach kolorystycznych oraz w bazie srebrnej i złotej, które również można barwić dowolnymi kolorantami. Po nałożeniu na ścianę daje efekt jedwabiu. Produkty niezbędne do stworzenia efektu: farba Royal Silk Primacol Decorative, podkład gruntujący Primacol Decorative, farba Deco Base Primacol Decorative. Narzędzia niezbędne do stworzenia efektu: wałek malarski, paca wenecka. Przed przystąpieniem do wykonania efektu powinniśmy zabezpieczyć powierzchnie niemalowane i odpowiednio przygotować podłoże. Podłoże powinno być stabilne, suche, gładkie, wolne od kurzu, farb i klejów. Wszelkie luźne elementy usuwamy, a ewentualne ubytki równamy. Następnie przy pomocy wałka malarskiego całą powierzchnię gruntujemy warstwą podkładu gruntującego Primacol Decorative. To gotowa do użycia emulsja, polecana do wzmacniania podłoża, zmniejszania jego nasiąkliwości oraz optymalizacji jego przyczepności. Zagruntowana ściana staje się bardziej elastyczna, odporna na zarysowania oraz ma uregulowaną chłonność. Tak przygotowaną powierzchnię pozostawiamy do wyschnięcia na 12 godzin, a następnie w celu ujednolicenia koloru podłoża malujemy je na biało. Po przygotowaniu podłoża przystępujemy do wykonania efektu. Na suchą powierzchnię nanosimy wałkiem malarskim dwie warstwy farby Deco Base Primacol Decorative. To wodorozcieńczalna farba w kolorze białym, stosowana jako podkład przy tworzeniu efektów dekoracyjnych. Charakteryzuje się bardzo dobrym kryciem, a po wyschnięciu tworzy powłokę odporną na ścieranie. Nakładanie drugiej warstwy farby zaczynamy po wyschnięciu pierwszej, czyli po około 3-6 godzinach. Stan wyschnięcia sprawdzamy dotykowo. Tak przygotowaną ścianę pozostawiamy do wyschnięcia na 12 godzin. Po tym czasie, posługując się pacą wenecką, nakładamy farbę Royal Silk Primacol Decorative. Grubość warstwy powinna wynosić maksymalnie 1 mm. Farbę należy nakładać w niewielkich obszarach i w różnych kierunkach, tworząc tym samym wzór dekoracji. Zanim farba wyschnie, po upływie około 20-30 sekund od nałożenia, krawędzią czystej pacy weneckiej wygładzamy całą powierzchnię. Dzięki temu zabiegowi wyodrębnimy metaliczne refleksy charakterystyczne dla tego produktu. Tak wykonaną powłokę pozostawiamy do wyschnięcia na 4 godziny. W razie potrzeby nakładamy drugą warstwę farby Royal Silk Primacol Decorative i postępujemy analogicznie jak przy pierwszej warstwie. Finalny efekt dekoracyjny jest gotowy po upływie 24 godzin. Farba Royal Silk Primacol Decorative pozwala na wykonanie wielu ciekawych efektów dekoracyjnych. Przy jej wykorzystaniu, w zależności od oczekiwań, sposobu aplikacji i zastosowanych kolorantów, możemy otrzymać następujące kolory powłoki: farba Deco Base i Royal Silk Primacol Decorative, baza srebrna, barwione kolorantem piasek, karmel, umbra, czerń, burgund. Farba Deco Base i Royal Silk Primacol Decorative, baza złota, barwione kolorantem piasek, karmel, umbra, pomarańcz, burgund. Farba Royal Silk Primacol Decorative jest na tyle uniwersalna, że może być też nakładana przy wykorzystaniu innych narzędzi. Poza pokazaną w filmie pacą wenecką, farbę można aplikować za pomocą pędzla lub wałka malarskiego. W pierwszym przypadku identycznie przygotowujemy podłoże, na które pędzlem nakładamy warstwę produktu. Następnie, również pędzlem, tworzymy efekt dekoracyjny i zostawiamy ścianę do wyschnięcia. Analogicznie w drugim przypadku, po zagruntowaniu podłoża nakładamy warstwę farby Royal Silk wałkiem malarskim
i również tym samym narzędziem nadajemy wzór dekoracji. Po zakończeniu prac zostawiamy ścianę do wyschnięcia na 24 godziny. Pamiętajmy, że w obu przypadkach sposób malowania przyczynia się do ostatecznego efektu dekoracyjnego. Warto więc zaplanować to wcześniej. Zapraszamy na stronę internetową www.dekorujemydom.pl, na której znajduje się więcej efektów dekoracyjnych, oraz na nasz profil na Facebooku Primakol Profesjonalista w domu.